2024 rok. Potomności Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, najprościej mówiąc. I dzisiaj godzina 17:30 i tak oto wygląda kosmogram. Wiem, że dosyć ciężko jest teraz. Teraz już widzicie. A dzisiaj omówimy planetę, która rządzi naszą drogą wagą. A dlaczego? No bo przecież Słońce jest w dładzie Strzelca, a jak Strzelec to informacja i ta najlepsza. A sama nasza królowa jest w Skorpionie w dładzie Koziorożca, więc możemy ją zdemaskować konkretnie. Nasza wspaniała Wenus, planeta, która niesie miłość. Ja już o tym wspominałem, jak byliśmy u Elżbiety na spotkaniu takim wieńczącym nasze działania, no bo to było już sporo lat, kiedy właściwie większość nas to asystenci, bo to nie jest tak, że asystentem można było zostać, jak to się mówi, z biegu, dlatego że tak, albo asystent wybierał asystenta ze względu na to, że nie miał czasu, tak jak ja poprosiłem Andrzeja i Andrzej był, ale nie tylko Andrzeja, no i wiele osób pomagaliśmy profesorowi Leszkowi Weresowi, który nas, no co tu ukrywać, dosyć twardą ręką, nie mówmy, że chłostał, bo to nieprawda, ale potrafił nas wyprostować pod względem astrologicznym. I właśnie wtedy, kiedy właściwie wszystkie kobiety szukają tej super miłości, nazwijmy to tak, a właściwie piesek z panem biegnie, ale piesek pierwszy. To znaczy, że piesek ma lepszą kondycję od pana. No i dobrze. Nie wiem, czy zdążę, ale chyba nie. O, tam. Widzicie, ucieka. Nie zdążyłem. Nasza droga Wenus. Znamy z obrazów, znamy ją z literatury. Piękna, przepiękna piękność. Wszyscy ulegamy jej wspaniałemu zachowaniu, umiejętności flirtu i tego wszystkiego, co się dzieje wokół tego flirtu. I oczywiście, co tu ukrywać, przyjemnością cielesnym, czyli tak zwanemu spotkaniu tête-à-tête. Wenus zawsze to robiła, no i też nie jeden się dał złapać w sieć, a w tej sieci był ten najbardziej niebezpieczny z mężczyzn, wzór każdej kobiety, ten silny, niedostępny i lekko brutalny, także troszeczkę, no dzisiaj to byśmy mogli powiedzieć, że okowitą, zionący. Jakbyśmy mu przystawili zapałkę, to mógłby udawać smoka wawelskiego. No i właśnie taki smok w tej sieci razem z nią, złapany przez wspaniałego jej męża, ale zaprosił cały kolektyw
umiejętnie pokazując, na co stać boginię. Nazwijmy to tete-a-tete. Miłość. Jakby nie było. O la la. No i nasza Wenus oczywiście miała większe ucho niż dzisiejszy słoń, chyba afrykański. Usłyszała to, co jeden z obserwatorów streścił. Jak ja bym chciał być w tej sieci. No i się ziściło. I tu było poczęcie i tu było poczęcie. I to poczęcie ma swoje zaklęcie. Ale nie wszyscy mieli takie szczęście, bo niektórzy po prostu ze względów humanitarnych kończyli tylko na łonie. Nie tylko natury, ale natura na ogół potem zarastała trawką. No cóż, natura jest niemiłosierna. Według zasady z popiołu powstałeś, w popiół się obrócisz. No więc nasza droga Wenus często korzystała z tak zwanych metod, które nie były jej obce, czyli tete-a-tete. Jak nie spełniał pewnych warunków, kończył marnie. I teraz patrząc się tutaj w tą perspektywę, oczywiście, że tak jest. Taka jest rzeczywistość. Że ci, którzy naprawdę kochali i ta osoba wybrana porzuciła, wtedy wiedzą, co to jest, jaki to jest ból, jaki to jest szał, jakie przychodzą myśli. I między innymi też te myśli samobójcze, te, które są najbardziej niebezpieczne. Najbardziej odczuwają to kiedyś kobiety, dzisiaj z kolei przeszło to troszeczkę w inny rewir, czyli bardziej męski, ale mężczyźni też kiedyś w dawnych czasach potrafili się strzelać, czy wychodzić na pojedynek białogłowy. No i któryś z partnerów musiał odejść, a odszedł ten, który był słabszy, czy w celowaniu, czy też w fechtunku, czy też w jakimś innym boju, bo mogło być to i na pięści. No i w ten sposób mamy selekcję naturalną, co Wenus wybiera sobie, że najsilniejszego, nie tylko tego, ale takiego, który spełnia warunki nazwijmy to po imieniu rozpłodowe. To jest fakt, że Wenus jeszcze ma inne zadania. Wenus jest tą, która przypuśćmy w tym okresie tutaj naszej wagi jest sprawiedliwością i w pewnym sensie też umiarkowanym rozjemcą, czy też negocjatorem. Wiemy o tym, że jeżeli chcemy sprawdzić sprawiedliwość, to wiemy o tym, że sprawiedliwość ma opaskę na oczach i nie zastanawia się, co ty nie. Bo sprawiedliwość jest niemiłosierna. I to też jest domena między innymi naszej Wenus. Wenus także jest tą planetą, znaczy tą damą, która potrafiła postawić wielkiego wojownika, właśnie Marsa,
w konkretnym celu i zrobiła z niego po prostu nieudacznika. Powodem jest to, że zmieniła swoją nazwę wtedy na Atenę. A Atena ze względu na to, że bardzo bolała głowa naszego niby to króla, ale władcę naczelnego, czy konkretnie pewnie migrena. Jak się ma taką żonę, to się chyba często ma migrenę, ale dzisiaj kobiety przejęły tą rolę i one mają migrenę dosyć często. Kochanie, czy dzisiaj? Nie, skarbie, dzisiaj mnie boli głowa, ale to kiedy indziej. W późniejszej fazie opowiem, jak to się może skończyć, albo właściwie nie teraz. Najlepiej pójdźcie do zoo. I wtedy, jak się zbliży do jakiegoś małpoluda, to powiedzcie, że cię boli głowa. No i zobaczymy, jak on zareaguje. Przeważnie to może być szympanz, goryl, albo jeszcze jakiś człeko podobny, który uwielbia sobie poflirtować tete-a-tete oczywiście. No i cóż, wtedy mamy wyjaśnienie sprawy. Ale oprócz tego możemy jeszcze inaczej spojrzeć na to wszystko, że nasza Wenus, która zamieniła się w Atenę i spowodowała, że ustąpił ból, a wiemy o tym, że ci władcy byli nieśmiertelni, więc im nic nie szkodziło, więc taki spektakl mógł się odbyć, ale wiecie, jeżeli mamy taką zrzędę jak on, tą Herę, to wcale byśmy się nie dziwili, że lepiej myśleć o czymś ładnym niż o czymś, co jest makabryczne. To jest właśnie podejście do tego wszystkiego. Teraz ktoś powie, ale wie pan tutaj zamienił to, czy tamto, czy owo. To nie chodzi o to. To jest tylko interpretacja, którą musicie pojąć i zrozumieć, bo życie jest życiem. Nie będziemy podstawiać następnych jakichś tam sytuacji. Jak możemy tutaj rozwiązać to z pewnych zasad astrologicznych, na przykład mikpunktu, czy jeszcze jakiegoś, czy chociażby innej formy działania, którą bardzo często robiliśmy, czyli tak zwanego wektora. I wektor pokazuje nam, co się święci, jak się święci, gdzie się święci, ale najważniejsze, że są jakieś historie. I ta Wenus wtedy odgrywa ogromną rolę. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia Jowisza, wiecie o co chodzi, o ten ból głowy i te zasady. Potem patrzymy z punktu widzenia Marsa. Oczywiście, że wtedy wiemy, jak ona poprowadzi. Możemy spojrzeć z punktu widzenia oczywiście Merkurego i każdy z planet. A najciekawszy ten punkt jest ten, który nazywamy spotkaniem w aspektach z Uranem. Bo wtedy już rozpoczyna się dosłownie dewastacja całego układu i dosyć często też zaczynamy zastanawiać się, co się stanie. Nic się nie stanie, tylko będzie troszeczkę inaczej. A jak będzie inaczej? No, Wenus na to nam pokaże i wskaże, jaką nam przygotowała strawę. A może być to taka sama strawa jak tego, który właśnie musiał za demokrację spożyć i skonsumować to, co nazywamy odejściem. Albo, popularnie mówiąc, tylko odszedł. A że w zaświaty to nieważne. W historii znamy
mnóstwo różnych sposobów, które Wenus oczywiście używała ich kompletnie. I nie tylko te, ale najbardziej przykre i dosyć niebezpieczne dla pokoleń to spotkanie w medycynie. No bo tam już w tej chwili zachowała pierwotną nazwę, czyli dokładnie Wenerę, a nie inaczej. I tutaj rozpoczęła agresję, no nie tylko u płci pięknej, co też się zdarza i to nawet dosyć często, ale u tej męskiej płci, że coś po prostu odpada. I to są skutki dosyć agresywne, bo nawet jeżeli nam się wydaje, że takie swawole są niezbyt ważne, no to trzeba brać pod uwagę to, o czym kiedyś już tutaj wspominałem, że to nawet w szóstym pokoleniu może odbić się czkawką. W jakiej formie? A chorób psychicznych, a nie tylko. Widać to w końcu, widać to w mentalności i także fizyczności. Co jest bardzo interesujące, że wtedy nasza Wenus potrafi dać z siebie kompletnie wszystko i całe archiwum tego, co jest dla nas bardzo przejrzyste albo zaćmione mgłą. Och, wiesz, jemu się trafiła francuska przygoda. Nie tylko francuska, bo to w zależności jak byśmy chcieli, ale no cóż, jeżeli jest taka wygoda, no to w tym momencie naprawdę stajemy się gwiazdami uroczego układu, a nazwijmy to tête-à-tête, czyli stosunku. Stosunek ten jest jak mniej więcej pięść do nosa, bo tak potem następne pokolenia to niosą i pewnie przeklinają przodków albo nic nie wiedzą, bo nikt nie chce ich po prostu uświadamiać, że twój dziadek to niezłe bałamuta, no i przywiózł z Paryża no takie coś, a potem no już nie cierpiał. Zresztą tutaj mamy w tym mieście o nazwie Łódź, mamy dwóch panów, którzy razem pracowali w jednej drukarni. Nie musicie się zastanawiać, kto, bo na Kilińskiego ja często o tym mówię i obaj na to zapadli. Także Nadia Krupska i nie tylko Nadia, zabiorę trzy kasztanki. Ponoć są dobre, jak się je zaleje alkoholem na stawy. Tego nie wiem, no ale trzeba chyba będzie wypróbować, bo czasami odmawiają posłuszeństwa. No i teraz ci dwaj panowie, nie tylko oni dostali tą przywarę, ja sporo osób z punktu widzenia tego, że no tutaj znowu się chwalę, że moja mama była na to bardzo uczulona i nauczyła mnie rozpoznawać z daleka i to nie są żarty. W dawnych almanachach medycznych było to
świetnie zaznaczone i w dodatku te książki są do dzisiaj, ale we władaniu już nie moim, a następnego pokolenia, czyli u mojej córki. I to jest bardzo istotne, dlatego żeby... Dlaczego o tym mówię? Przeważnie do Was młodych. Zabawa i flirty to bardzo niebezpieczna rzecz. Dlatego, że jeżeli flirtujesz, to jest doskonałe. Ale kiedy się już angażujesz, to wtedy może być to wszystko, co opowiadałem, ale nie w takim tekście, tylko bardziej w realnym. I wtedy patrzysz na sufit i wszystkie czarne myśli stają się realne. A to jest największą właściwie pokusą, żeby zaistnieć, a nie być ofiarą tego wszystkiego. To jest tylko, nazwijmy to, ludzka przyzwoitość i kultura potrzebna do tego. Ale to nie jest na zasadzie bułkę przez bibułkę, bo to też należy. I to też nie jest to, że przed i po trzeba umyć dłonie. To też nie to, bo to już są skutki, że zrobiłeś coś i nie wiesz, dlaczego tak Cię skarało życie i ta przyjemność. A to trzeba zaznaczyć, że to jest w pewnym sensie pewną historią. Dlaczego mówię teraz? Bo mamy flirt w zanadrzu, który będzie, i erotyzm, który przyjdzie z czasem, ale waga jest tym wstępem. Jest tym, że się ubiorę ładnie, tylko dlatego, żebym się wyróżniała wśród innych. Może zwabię, tylko zawsze zwabię to, co jest najgorsze. Nigdy to, co jest najlepsze. Bo jeżeli przebieram i wybieram, wtedy tak. Lub też wiem, że się nie mylę. Ale jeżeli się tylko po to, że to jest jakaś igraszka i fraszka, no to tutaj mamy problem dość menstrualny, bo wtedy wszystko jest rozregulowane od A do ostatniej litery, nic się nie zgadza. Abecadło z pieca spadło i się roztrzasło. I co wtedy? Skutkiem tego są różne rzeczy, bo nie tylko można tak flirtować, ale te flirty będziemy rozmawiać w poszczególnych zagonach i w poszczególnych formach, jakie przyjdzie nam w założeniu nieść przez nasze życie, bo każdy znak ma coś w erotyzmie i te erotyzmy są często ukrywane. Dlaczego, po co i na co? Ale skutkiem jest to, że kogoś poznamy. To domena naszej wagi, bo ona nie lubi być sama. Ona musi być cały czas z kimś. Ta rzeczywista waga i każdy, który podlega w pewnym swoim życiu, ma taki odcinek i on jest taki flirtujący, porywający. I czy tutaj nie ma jakiejś niewiasty, jeżeli to jest mężczyzna,
A jeżeli ona, to rozgląda się jak, nie powiem, że ropucha, bo to by było nie za bardzo, ale no cóż, potrafi wtedy być tak uwodzicielska, jak ten wąż w raju. I sama skusiła się i innych też kusi. To kuszenie jest świetną sprawą, bo to już jest nawet na scenie. To Raj Utracony, na którym przedstawieniu byłem, stworzony przez samego mistrza w Teatrze Wielkim w Łodzi. I zapraszam, bo teraz niedługo też będzie i pójdę już trzeci raz na to, jeżeli tylko będzie, bo to jest to samo, co kuszenie Chrystusa. To jest to samo, co dzisiaj przeżywamy. To jest w pewnym sensie każdy element uwodzenia. Ja już nie chcę wymieniać wszystkich, chociażby chłopów i tą dziewczynę, która trafiła do ziemi obiecanej na wozie z kupą gnoju. I tutaj w tych scenach filmowych w szkole dokładnie muzycznej pokazywała niezbyt ładne sceny, bo nie wszystko pokazano. Jeżeli oglądacie, to właśnie teraz i ten kolor i te czerwone latarnie są największym wynalazkiem właśnie naszej drogiej Wenus, wspaniałej. Więc jeżeli chcecie ją nadal traktować jako najpiękniejszą z najpiękniejszych, to liczcie się z tym, że może was pozbawić kompletnie wszystkiego. No cóż, czasami historia się powtarza, a w tej chwili śmiech na sali rozbrzmiewa i nie tylko na sali, ale gdzieś w przestrzeni i ten śmiech jest pusty. Nie ma żadnego wytłumaczenia, bo to, że się ktoś śmieje, to wiemy, że się śmieje z historii, która jest lekko niewinna, bo jak śmiech przecież ćwiczy wątrobę, a wątroba jakim znak niesie? Napiszcie, więc będziecie wiedzieć. A dlaczego dobrze jest ją wymasować, a co ją zniszczy? I jak utracimy jej funkcję, dzięki czemu, jakim przywarom, Bachusa, a może jeszcze innego z mitycznych troli. Musimy pokonać swoje zbawienie jedną rzeczą, świadomą i umiejętnością właśnie myślenia. Jeżeli nie potrafimy spojrzeć szeroko, albo na przykład jak kameleon, raz do tyłu, raz do przodu, potem na bok, i do góry, i do dołu i mamy ofiarę, wtedy języczkiem strzelamy, a właściwie plujemy w samo sedno. Ale tutaj musimy uważać, żeby ten kameleon, a pamiętacie,
film z Leonem i tą małą dziewczynką. Przecież to francuski bohater i film, który został niezapomniany. I musicie też to brać pod uwagę, kim on był. No już wiecie, dziewczynka, jak wygląda to wszystko, jak w obszarze tylko myśli można odnaleźć sens samej treści i w tej treści poszukać to, co się ma ziścić. To jest najciekawsze, by nie zrobić szalonego błędu. A błąd obecnie ogromnym krokiem idzie do przodu i zmienia co chwilę raz do przodu, do przodu, do przodu. Pamiętam to z piosenki i wy też pamiętacie, bo ktoś mi zarzucił, że nie można porównywać do tamtych czasów. Do tamtych czasów trzeba porównywać do każdej chwili, która była utopijną i nie miała prawa bytu. A byt jest najważniejszą rzeczą, bo my żyjemy i funkcjonujemy dla przyszłych pokoleń. Tam idą. Nie zdają sobie sprawy, że za chwilę będą ofiarami tego, co my im zgotujemy i czy ten kolor będzie tym kolorem, który do tej pory istniał, czy ten kolor, który może zaistnieć, ale lekko w innym tonie. Każda z tych barw ma specyficzne i Wenus też niesie taki inny kolor. Jak wiesz, to napisz. Odpowiem z ochotą, który to kolor i jak on wygląda, jeżeli to ma być Wenus. I czym się różni od innych kolorów, tonów, a może jak czasami się mówi, siły, barwy, no i przekazania. Czasami widzicie znak taki na drodze i dokładnie coś wyznacza. I nagle tutaj w miłości rysujecie serce i idziecie na spacer i na spacerze robicie błąd. Niesamowite. Przyrzekacie sobie coś. Tylko czy dotrwacie? A trwać to jest umiejętność. I dlaczego? Zaraz zobaczycie. Czy zrobiliście to i jesteście z tą samą, tej samej parze? O, tak będzie ładnie. Popatrzcie. A może przejdziemy tutaj? Też mamy. I tutaj mamy też. Zobaczcie, jak tutaj jest dużo. A może tutaj? A tutaj jest nawet coś napisane. A może też tu? Proszę, jest. Jak wspaniale. Jeszcze tutaj wiszą spokojnie wasze pragnienia i marzenia. Tylko czy one się spełnią? Czy nie będą w pewnym momencie
Romeo i Julia. Kłania się ona na balkonie, a on na dole. I potem kończą ze sobą. A przecież jakbyście byli zaklęci tej astrologii, wtedy byście zobaczyli, że to są planety. Szekspir je umieścił gdzieś w przestrzeni. Szekspir był naprawdę wielki, jeżeli to była jedna osoba, ale to były takie czasy i wtedy właśnie królowała ta wiedza. Ta wiedza pokazywała możliwość bycia sobą i tego wszystkiego, co jest rzeczywistością. I w tej rzeczywistości my też się znajdujemy i jesteśmy ofiarami czy zwycięzcami. Jeżeli zwycięzcami, że to trwamy i jesteśmy w tej samej parze, wtedy stajemy się w przyrodzie łabędziami, o których mówiłem. Lub też wilkami, które są tak szalenie modne i nawet nie wiecie o tym. A jeżeli wiecie, to chwała. Więc bądźcie jednym lub drugim przedstawicielem przyrody. I chciałbym, żebyście pojęli jeszcze jedną rzecz, która jest najważniejsza, że nie utożsamiajcie się z tą planetą, tylko idźcie swoją drogą intuicji, mądrości, tą, którą mamy od Stwórcy i tą, która daje nam możliwość wybrania zawsze jednej tylko partnerki i z nią żyć przez całe życie. Bo wtedy jesteście pewni, że wasze potomstwo będzie normalne i zdrowe. A kiedy będziecie się szwendać jak pan, który próbował i miał sporo dzieci, to potem te dzieci robią różne pomysły i nie wiemy skąd. No cóż, czasami niektórzy nie wierzą, lecz prawo jest tak skonstruowane, że matka i ojciec zawsze mają prawo bronić. Dlaczego? Bo oni są winni tego wychowania. I tu jest właśnie ta Wenus. Nie opuszczajcie jej nigdy, ale też nie każcie, tylko rozkazujcie jej być piękną i naganną. I czasami warto Wenus poskromić. Nie po szwedzku, tylko tak po naszemu. Bo jak nie wstrząśniecie, potem wam szkoła nie wybaczy albo spaczy i będziecie mieć problem na długie lata. Bo wy jesteście nauczycielami tego wszystkiego, a nie ktoś. I to wy macie pokazać, jak wygląda ta czysta miłość i na czym ona polega. W każdym calu, czy do ojczyzny, czy do przyrody, czy tete. To jest najtrudniejszą rzeczą. Bo erotyzm w tym jest ogromny. Czy lubisz pieścić drzewo? Czy czujesz, jak ono ci odpłaca? Czy potrafisz dotknąć, poczuć tą korę?
Czy potrafisz przytulić się do niego? Niech ci odpowie. Czy nadal tu stoi? Czy nadal jest? Czy czujesz to ciepło? Spróbuj, jak nigdy nie próbowałeś. Ono ci nic złego nie zrobiło, a wręcz da tobie więcej życia. Odciągnie od ciebie te energie złe i możesz się przytulić do następnego i poprosić je o dar przyrody. Ono też ma serce. Wbrew pozorom tam też krąży. I to wszystko jest. To zwierzę, które biegnie, bije w nim serduszko. Wszystko, co jest w przyrodzie. I nie ma co przeciw temu się stawiać. Nie stawiajmy na tym kropki. Miłość jest wszechwładna, bo stworzył ją Stwórca po to, żebyśmy się nie rozmnażali. To wcale nie o to chodzi, bo niektórym tylko to w głowie, ale po to, żeby istnieć, żeby współistnieć i kochać przyrodę. A my w niej kochajmy się wszyscy normalnie. Gdzieś wiewiórki biegają i są rude. Czasami ogonkami pokazują serduszko. Są róże przepiękne, które są wyrazem miłości. Szukajmy jej przestrzeni, a jej jest pełno, nawet w kamieniu. Jowisz umiał zamienić się, aby poznać partnerkę, bo spodobała mu się łania czy krowa, czy ktoś jeszcze inny. I w ten sposób stworzono świat. On był tym, który to w mitologii dotknął właśnie tego. A ty dotknij tylko jednego. Żebyś był szczęśliwy, bo wtedy na pewno będziesz szczęśliwy i pragnienia twoje będą szalenie proste i uczciwe. Bo cóż chcemy najbardziej? Mieć potomstwo. A to jest skutkiem tylko czystości. Bo potem są kłopoty. No cóż, w astrologii zawsze można znaleźć wyjście i zawsze można pomóc w jakiś sposób. Popatrzcie. Jak się schowały pąki i dopiero zakwitną, a już jest wrzesień. No cóż, czasami świat szuka jakiejś przyrody i ta przyroda jest. Może zostaną do wiosny. No cóż, zostawiam Was z przepiękną panią Wenus. Nie dajcie się poznać tej Wenerze. Wenera też rymuje się, jakby powiedział Zeus. Znowuż ta choroba, ale inna. Też niebezpieczna. Cholera. Kiedyś przekleństwo, dzisiaj już zapomniane, ale ja pamiętam. Do jasnej. I taka prawda. Dzisiaj Wenera króluje.
i pewne zboczenie na pewną stronę. Dlatego też zakręt i dróżka czy ścieżka jest w takim użyciu. Zostawiam Was z pragnieniem jednego, byście byli szczęśliwi i wytłumaczyli tym młodym, że czasami warto być w porządku i nie warto próbować, bo próby kosztują i bolą. Do zobaczenia w tej nowej przestrzeni. Z Bogiem.